Cześć, witajcie na kanale Biegam po Wsi. Dzisiaj odcinek, do którego bardzo długo zbieraliśmy się. Nie chcieliśmy rozdrapywać ran co niektórych ludzi, a właściwie całej ludzkości, ponieważ jest to bardzo wrażliwy temat. Od dawna chcieliśmy zrobić film o tym miejscu, o szeregu tych miejsc, które kojarzą się przede wszystkim z cierpieniem, ale też z przyjaźnią, bohaterstwem, z czasami wojny, z czasami zagłady. Dzisiaj jesteśmy w opuszczonym, jeżeli tak można nazwać, opuszczonym, na szczęście, tak, obozie koncentracyjnym filii Auschwitz-Birkenau. Zapraszam na film. Zobaczcie, cały ten obóz otaczał bardzo wysoki, ogromny płot. Na początku z drutu kolczastego, a potem był betonowy, a u góry, jak widzicie, był drut kolczasty podpięty pod napięcie. Tutaj wszędzie leżą jeszcze resztki tych trupów. One się tak naprawdę rozciągają przez całą długę i tak leżą. Zobaczcie, jakie ogromne słupy. Przypuszczam, że większość tych drzew, nie było ich tutaj wcześniej. Tam jest wieża strażnicza. Naokoło tego obozu koncentracyjnego było mnóstwo takich wieżyczek. Jest ich tutaj paręnaście. Za chwilę sobie do jednej wejdziemy. Właśnie w takim bunkrze, schronie właściwie, przesiadywał wartownik, który bronił tego miejsca, a właściwie bronił całej tej ideologii, która tu się odbywała w tym miejscu. Tu mamy wejście. To akurat jest pełno słoików, ale można zobaczyć, jak wygląda takie miejsce. Mnóstwo różnych dziwnych napisów, nowoczesnych co prawda. I tutaj taki wartownik patrzył przez te małe okienka i czekał ewentualnie na osoby, które mogłyby tutaj chcieć się dostać. Będziemy Wam pokazywać fragment po fragmencie to miejsce, które teraz i wcześniej również było otoczone takim oto lasem. Całe umiejscowienie tego obiektu jest takie, że tam za tymi drzewami mamy tory kolejowe, kilka atrakcji. Jedna część jest używana, 2 bądź 3 są już nieaktywne. No niestety tak to wygląda. Dowożono z tamtego kierunku tutaj wagonami więźniów. Na początku zwozili kobiety i mężczyzn. Idąc wzdłuż płotu, wiadomo, przewracanego, zniszczonego, cały czas dostrzegamy mnóstwo tych schronów takich na jednego żołnierza i mamy tutaj jedną z pierwszych takich wież wartowniczych, na których było 2, tak myślę, strażników. Zobaczcie, jak to wygląda. Tam u góry właśnie byli strażnicy, którzy zwracali uwagę na cały obóz i pilnowali więźniów. Postaramy się zaraz tutaj gdzieś wejść, zobaczyć to z bliska. Spróbujemy wejść do tej wieży strażniczej, jednej z wielu. Najpierw spróbujemy zobaczyć, co tutaj w środku jest. Mam nadzieję, że nie będę musiał świecić latarką na razie, ale tak wyglądał środek
tej wieży strażniczej, a za chwilę wejdziemy do góry. Jesteśmy w środku wieży strażniczej. Pokażę wam widok stąd. Tam mamy Ole. Właśnie idzie w głąb lasu, żeby zrobić jakieś fajne zdjęcie. Nie wiem, czy będziecie słychać, ale mnóstwo chub tam jest na drzewie. Z tego co widzę. Zobaczcie, widok z tej wieży strażniczej jest no dosyć spory. Tak naprawdę można zobaczyć bardzo dużo. Jeszcze biorąc pod uwagę, że tutaj całkiem prawdopodobne, że nie było w ogóle tych drzew. One są w miarę młode. I z każdej strony można było zaglądać na ten obóz. I od strony, gdzie już nie było obozu, i tutaj na tą drogę i na cały obóz. Pójdziemy sobie teraz tą ścieżką tutaj z tymi zawalonym drzewostanem. Przepraszam, że dzisiaj troszeczkę może inaczej mnie słychać, bo jest dosyć zimno. Tym bardziej samo miejsce potęguje jakiś taki wewnętrzny stres, rozczarowanie ludzkością. Przejdziemy sobie tutaj i pójdziemy do tamtej wieży strażniczej. Tu mamy po lewej jeszcze jedną. Trzeba uważać na studzienki, których jest tutaj spora ilość. Praktycznie nie było możliwości, żeby uciec z tego obozu koncentracyjnego. Był bardzo strzeżony. W szczególności w momencie, kiedy zaczęto tutaj sprowadzać ludzi z wiadomych przyczyn. Chcieli jak najszybciej przyspieszyć zagładę narodu polskiego i innych narodów. Zobacz, na tym drzewie. Widzisz? Wow. Jest nadzieja. Popatrz. Widzisz? Gdzieś na tym złamanym drzewie kotki. Wiosna idzie. Mam nadzieję, że człowiek nigdy nie będzie musiał przeżywać tego, co ci ludzie tutaj przeżyli. Aczkolwiek Przez cały czas gdzieś takie rzeczy się straszne dzieją. No może nie na taką skalę, wiadomo, ale oby nigdy więcej. idziemy leśną drogą, mijając tory kolejowe i poszczególne kolejne i następne wieże strażnicze. Od tej strony też można zauważyć już bardzo zniszczony, ale mimo wszystko charakterystyczny płot. Tutaj większy jakiś mur się jawi, oddzielający obóz koncentracyjny od trakcji linii kolejowej. Jakaś budowla. Tak, bo być może to są jakieś piwnice tutaj widać, ale Widzisz, to jest tak, jakby to był fundament pod spodem. tak. Więc to musiała być jakaś Dokładnie, czekaj, ja tam budowla. podejdę, przepraszam Cię. Podejdę, żeby Wam to pokazać, jak to tutaj wygląda. Mamy budkę strażniczą i jakąś podstawę, podwalinę pod jakiś budynek nieistniejący już. Pójdziemy dalej teraz.
podejdę sobie pod tą budkę i Wam pokażę, już nie wchodząc na nią, ale jak wygląda widok na to torowisko, gdzie tymi torami właśnie przywozili więźniów do obozu zagłady. Zobaczcie, słychać pociąg. Tam jak spojrzycie między tymi drzewami w głębi lasu mamy olbrzymią konstrukcję, do której za chwilę podejdziemy. Troszkę na skróty przez las. Najprawdopodobniej tutaj gdzieś były baraki, ale tamta konstrukcja to schron. Potężny schron. Jeśli się nie mylę, przeciwlotniczy. Znów mamy bardzo grube ściany z betonu, które przetrwały bardzo długi czas. Na całym obiekcie mamy mech. Konstrukcja jest bardzo mocna. Pójdziemy wzdłuż tego obiektu i postaramy się wejść do środka. Alu? No. Te pociągi są przerażające. No, a co najgorsze, to jest jakaś stacja, ale ja ich nie widzę, słyszę, ale nie widzę. Chciałam go nagrać. Wiesz co? Przebitka, ale go nie ma. A on jest tak naprawdę... Widziałem go, ale za tamtym lasem daleko jest. Więc nie wiem, czego dotyczą te tory. Dziwne, Idziemy? bo ja tam patrzyłem i te tory tak naprawdę one nie są w ogóle czynne. Tam są drzewa, są wyrośnięte. Może jakaś jedna atrakcja tam jest, ale nic więcej. Poza tym nie widzę też, no lokomotyw dawno nie ma, tam jakieś wagony stoją. Rozumiem. Będziemy teraz wchodzić do bunkra. Musimy mieć na uwadze, że tutaj są nietoperze. Okej. Wchodzimy do bunkra. Nie wiem, czy latarka nie byłaby lepsza, ale panel z kolei lepiej oświetla to pomieszczenie, które wydaje się być pomieszczeniem bardzo długim i dziwna akustyka tutaj panuje. Nie wiem, brak mi słów. Zobaczcie tutaj, ile komarów jest. One tu zimują. Są specjalne obręcze, takie z żelaza, metalowe. Tu mnóstwo komarów. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakują. Betonowa konstrukcja.
Lecimy sobie jeszcze głębiej i głębiej. Na dole jest piasek. I tutaj napis Ukraina 2016. Niesamowita cisza. I tam Ola. Ola? No. Dziwnie tu, nie? No. Chyba jest tu chłodniej niż na zewnątrz, a jednocześnie bezwietrznie. I tak naprawdę nie słychać tego, co się dzieje na zewnątrz. Panuje tu absolutna cisza. Absolutna cisza. Drewno się trzyma, nic mu nie jest. No jest trochę zmuszałe, ale jest całe. No przypuszczam, że te deski to są deski z tamtych lat. Mhm. Ta konstrukcja jeszcze wytrzyma, myślę, kilkanaście, dziesięcioleci. Czy wytrzymałaby nalot w dzisiejszych czasach? Wątpię. Przy technice militarnej w dzisiejszych czasach takie bunkry chyba nie mają racji bytu, aczkolwiek może się mylę. Dużo śmieci. Jakaś metalowa konstrukcja. Nie wiem, do czego służyła. Może na jakąś butlę albo coś innego. Tak patrzę, nie umiem pozbierać myśli. Szpital się jawi, właściwie jego fundamenty. No, takie trochę ruinek, aczkolwiek Szpital, ale szpital należący do obozu. No ale nie będący szpitalem, który leczy więźniów. no ciężko, znaczy słyszałem, że tam jakieś eksperymenty były wykonywane. Tak, że to nie tylko, no była to filia obozów Auschwitz, więc nie tylko Mengele w Auschwitz, ale i tutaj wykonywano różne eksperymenty na więźniach. Powiem wam tyle, że za czasów działalności tego obozu przewinęło się przez to miejsce około 4000 więźniów, jeńców, Żydów, Polaków. Nie tylko narodowości polskiej. Oni również Belgowie, Francuzi byli. Tak, Także towarzystwo było międzynarodowe. międzynarodowe, dokładnie. I jeszcze 200 ofiar udokumentowanych jest tutaj umarło. No, powiecie, zostało zabitych właściwie. Powiecie, że 4200, że to tak mało. Ale wyobraźcie sobie, że w tych 200 osobach jest ktoś z waszej rodziny. Myślę, że tutaj nie trzeba więcej dopowiadać. No ale podczas eksperymentów medycznych są straszne męki. No, oczywiście, że tak. Wiesz, Dobrze, teraz wam pokażemy już. to
jest ten szpital. Tu jest dużo schronów, bunkrów. Tutaj mamy szpital, część szpitalną, tak mi się wydaje. I zostały piwnice po tym szpitalu. Tak, całe te kondygnacje już nie istnieją, także pozostały tylko te części piwniczne. Oczywiście zaraz sobie do nich zajrzymy. Będziemy teraz wchodzić najprawdopodobniej do piwnic tego szpitala, który był na terenie, a właściwie poza terenem, w okolicach obozu koncentracyjnego Filii. Wygląda to niesamowicie. On bardzo już jest zniszczony. Mam wrażenie, że w jednej chwili mogłoby to się wszystko zawalić na mnie. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Nie ma sensu odpalać panela, ponieważ... O, cześć! Cześć! Już schodzę z pola widzenia. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj ciemniejsza część, ale nadal nie odpalam, bo myślę, że klimat jest niesamowity. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj wygląda. Pójdziemy sobie tutaj. Jest tu pomarańczowo od cegły, która wpadła. Nie wiadomo tak naprawdę, jakie eksperymenty i czego tutaj hitlerowcy co tutaj wyprawiali, czego się dopuszczali. W każdym razie piwnice szpitala działają na wyobraźnię. Zobaczcie. Trochę zaświecę, żeby wam pokazać te sufity tego miejsca. Nie był to duży szpital, a jednocześnie wystarczający, żeby eksperymentować tak naprawdę tutaj. Jakie dokładnie badania były przeprowadzane? Ciężko powiedzieć, chociaż informacji jest sporo, to bardziej są legendą niż udokumentowaną prawdą. Aczkolwiek, jeżeli wiecie, bardzo dobrze by było, gdybyście skomentowali ten film i napisali, czy macie jakieś informacje na temat tego miejsca. Tu jest jakaś część, która rozpadła się. Tam do góry można by było nawet wejść po tych. Wiecie co? To nie byłoby takie złe, żebym się tam dostał i zobaczył, co tam jest w środku. I teraz zobaczymy, czy uda mi się tam po prostu dostać. Dobra, jesteśmy tutaj w środku tego bunkra. Trzeba było się troszkę wdrapać. No a tutaj już jest akustyka spora. Zobaczmy sobie, co tutaj jest. Ale tak naprawdę tu jest jakaś ławeczka. Ciemno troszeczkę. Dziwnie. Będę wyciągał już panela, tylko wam tu tak podświetlę. Jakaś ławeczka. No i takie nawet w miarę to pomieszczenie jest czyste. Widać, że tutaj młodzież przesiaduje. No ale niezła akustyka.
I mamy napisy w języku niemieckim. Nur für Krankenhaus in SS. To chyba chodziło o to, że dla Krankenhaus chyba SS, które opiekowało się, może mieszkało, zajmowało się tym szpitalem, Krankenhaus. Nur für. Tak, nie potrafię języka niemieckiego, tylko tak mi się wydaje, że właśnie o to chodzi. Dobrze. Będziemy szli teraz tutaj, wejdziemy do tej konstrukcji, która jest też sporych rozmiarów i podzielona jest na kilka części. Tym razem spróbuję użyć latarki. Będziemy sobie szli dalej. Po bokach mamy jakieś słoiki. Tutaj kolejne napisy, już bardziej widoczne w języku niemieckim. Zobaczcie, jak to wygląda. Może komuś uda się to przetłumaczyć. Jest to zimno mi, nie ale jakby wyjąć komórkę, można by wrócić translator. Nie wiem. Daj komórkę. Czekaj. Tu znowu Nur für Krankenhaus. I właśnie, tam wcale nie jest napisane, że SS. Tam po prostu były te litery wymazane i tu jest cały ten napis, jaki tak naprawdę powinien być. Oryginalny napis z czasów, kiedy tutaj urzędowały hitlerowskie Niemcy. Przetłumaczymy sobie tak, jak ona mówiła. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś tutaj... Na Google wejdź po prostu. O, tak. Tłumacz. No. Spróbujemy przetłumaczyć ten napis w języku z polskiego na polski. Wybierz język. Niemiecki najprawdopodobniej. Szukamy języka niemieckiego i spróbujemy Tutaj nie ma takiego, przez to, że on jest na wylot, tak. nie ma takiego wygłuszenia jak w tamtym. No tam było spore wygłuszenie. Straszny przeciąg. No bo z każdej strony może ten wiatr tutaj hulać. Tak. Zobacz. To chomika. Nawet taka wodna. Tak. No to śmieci po prostu są. I tutaj kolejne napisy. Zobaczcie. Może troszkę zmniejszymy. O. Tak zrobimy.